Dzieliły mnie sekundy dosłownie. Od tego czasu, kiedy bym już nie wyszedł. Wieczorem leci do mnie Jadzia, kuzynka moja od stryja. Rzuca się mnie na szyję. Mówi, uciekaj, uciekaj, bo wszystkich w Obórkach wymordowali. Za 3 dni potem, jak on odszedł, jest, proszę pana, środa. Widzimy, że między olejarnią, bo ta olejarnia zaraz niedaleko od nas była, a nami koło Stryjanki chodzi Ukrainiec z karabinem na ramieniu. Szucman czarny, oni mieli takie szare te wylogi, a czarne te mundury. Pójdź do niego, babunia mówi, on zmarzł może, jemu zimno, bo to jest śnieg i ja mu herbaty zrobię i coś mu tu do przygryzki, pójdźcie go poproś do mieszkania. No i ja zrobiłem, najstarszy z domu, poszedłem do niego i mówię, że teraz chłodno, może by zmierzli i czaju wypite i zawtrak to śniadanie. No nичего, pójdę. I poszedł, karabin ten przy sobie miał. Poprosiliśmy go do dużego pokoju, bo tam u nas było kilka pokoi, dom duży nas był. Więc poprosiliśmy do tego dużego. Usiadł, a bracia grali na skrzypcach, pięknie grali, obaj utalentowani, szczególnie ten jeden młodszy. No to na skrzypce zaczął im grać, a babunia do mnie kiwała tak palcem. Miałeś iść do Rudnik, wczoraj nie poszedłeś, to teraz idź. Za serce się wzięła, no, chorowała na serce, bardzo ją kochałem. To nic nie mówiąc wyszedłem i poszedłem. Okazuje się, że dzieliły mnie sekundy dosłownie. Od tego czasu, kiedy bym już nie wyszedł. Ja tylko przeszedłem przez całe Obórki i doszedłem do lasu, bo to był, do lasu miałem tam stamtąd niecałe pół kilometra. Mniej, może jakieś 300 metrów do lasu. Doszedłem, tylko przekroczyłem las, już posłyszałem strzał. I myślałem, że ten szucman popisuje się, bo miał karabin, to sobie strzelił na wywiad, bo oni tak lubili popisać się. A oni wtedy zabili psa u sąsiadów, bo tam szczekał, bo słyszałem, szczeka pies, potem strzał, tam już potem nie poczułem. I naraz idzie naprzeciw mnie Ukrainiec, widzę, w lesie już. I mówi, kudy idziesz, Felek? A ja mówię, do Rudnik. Dawaj, jedziemy do Franciszka, powygrajmy w karty. Dosłownie to mi powiedział. Ja nigdy, mój Maksym, co ty zdurył? To ja zовсім w karty nie grаю. Toż ty znajesz, że ja nie grаю w karty. On mnie chciał wciągnąć tam. To był ich syszczyk, jak to mówię, znaczy szpieg. On z Ukraińcami współpracował, już myśmy wiedzieli o tym trochę. I ja myślę, ale nie łączyłem go jeszcze z tym szucmanem. Widocznie ten szucman u niego nocował. Rano do nas przyszedł, a ten już wiedział, co będzie. Przyszedł popatrzeć na to hece. Myślał, że wtedy będą mordować. A ja poszedłem, bo w tych Rudnikach to stryj był, miał tam sklep. Stryj mój. I do stryja przyszedłem i mówię, że tam idę do sąsiada po zboże. I chwilę zatrzymałem, Stryjenka zrobiła tam jakieś herbatę, jakieś przyjęcie, bo tam u nas taka gościnność była. Jak ktoś przyszedł, to już od razu musiał być coś na stole. No i jak tak chwilę zatrzymałem się, naraz przylatuje Ukrainka i mówi, w Obórkach wszystkich mężczyzn aresztowały. Że w Obórkach aresztowali wszystkich mężczyzn. Skąd ty wiesz? A mój szucman jechał i skazał nam. Jechał szucman stamtąd na koniu. I to z Obórek koń był. Kogoś wziął na koniu, jechał do Kolek, czegoś jego posłali. Powiedział, że wszystkich mężczyzn aresztowali. Ja się tym bardzo przejąłem. I nie czekając wiele, od razu idę, biały dzień. Idę na Obórki sprawdzić, co, jak aresztowali. Czego? No za co? To puszczą. Ja idę. Z Rudnik to był kawałek pola, jakiś kilometr pola, może mniej. I potem jakiś pół kilometra lasu. I za tym lasem już Obórki zaczynały okrągłe, duże. Lasa, już tam lasy olbrzymie dalej. I ja
przeszedłem tylko przez ten pasmo lasu dzielące obórki i rudniki. Pierwszy dom był stryja Stanisława. Patrzę, stoi stryjenka przy plocie, przy parkanie, pochylona, ja przychodzę, ona w szaluniu rzuciłaś mi na szyję. Wszystkich aresztowali. I Witusia mego też, on 14 lat, jej syn. I męża, znaczy stryja, i aresztowali i pobili kijami strasznie i popędzili gdzieś, nie wiem gdzie. A oni wszystkich aresztowali, zapędzili do stryja. Przyszli wszystkich mężczyzn z mieszkań. To było 11 listopada, żeby bardziej upokorzyć nas. Stryj był chory na astmę i leżał, także jego nie ruszałem, bo grob już tak ciężko chodzi, nie chodził w ogóle. To słyszał w drugim pokoju, jak biją. Jak oni jęczą, jak oni okropnie biją. Dawaj, de w tebe różnie, de twoje karabin. A to do mojego brata uczepili, ty Tadek. Bo chcieli koniecznie mojego stryjecznego brata, tatka, jak bardzo nie lubili czegoś. A ja nie Tadek, ja Stefek, a oni jego bili. To. No i potem powiązali rękę do ręki, pognali do Lopatnia 5 kilometrów przez las, a tam była wąskotorówka taka i parowóz i 22 kilometry do Cumania, do aresztu takiego. Stamtąd była ta policja. Zamknęli ich w areszcie, to była środa, 11 listopada. Czwartek ja byłem w domu, cisza. Ja chodziłem od domu do domu, uspokajałem, bo rozpał z każdego domu zabrali mężczyzn. Cały czwartek byłem w domu, na drugi dzień jest piątek. W nocy kobiety się organizują, 5 kobiet. Moja mama i jeszcze 4 inne kobiety biorą ciepłą odzież, jakieś jedzenie i wszyscy idą pieszo do tego Cumania, bo dowiedzieli się tam, że oni w Cumaniu są. Piątek rano, jak kobiety tam było mężczyzn, piątek rano przyjeżdża policja właśnie ta stamtąd z Cumania i z Kolek przyjeżdża druga i 2 Niemców, okrążają obórki dookoła, spędzają wszystkich ludzi do jednego domu i rozpoczęła się rzeź. Ale jak ja wyszedłem? Ja byłem w domu do ostatniej chwili, a babunia chodziła, była taka religijna z tym różańcem i mówi, Felunio, uciekaj, bo dlatego, że już niedługo 9 godzina. Oni wtedy przyszli o 9, mogą przyjść i ciebie aresztują, bo przecież wszyscy aresztowani. I że zabijać będą, tego nikomu do głowy nie przyszło. I ja myślę, no to nie ma co, to pójdę do Chrzanowskich. Chrzanowscy to mieszkali w takim uroczysku. Od nas jakiś kilometr przez las było takie uroczysko, to byli nasi przyjaciele. Przyszedłem do Chrzanowskich, ale niepokój straszny, co się dzieje. Takie przeczucie jakieś wielkie. I trochę pochodziłem po domu i tak przez hutory poszedłem do Rudnik. Tam spotykam po drodze Henia. Z Obórek też idzie. Henio, on nie był aresztowany, bo wtedy nie był w domu, bo był na N6, bo tam mieli kuzynów. I on ocalał. On był w czwartek też w Obórkach. I ja go spotykam w Rudnikach. Ja mówię, że ja idę na rozdroże, jest droga do N6 i do Rudnik. Ja mówię, chodźmy, idziemy do stryja. To jemu bliższy stryj był niż mnie, bo to był jego brata, jego ojca. Nie, ja idę do ciotki, do N6. Poszedł do N6. A ja poszedłem do stryja. Ja u stryja pobyłem troszkę, za chwilkę leci Ukrainka, mówi, z Obórek pędzą bydło. To nas przeraziło. Czego, jak to bydło, to wywożą gdzieś w Obórki widocznie. Nie przyszło do głowy, że mogą strzelać. I wtedy stryj mówi, wiesz co, jak oni aresztowali wszystkich mężczyzn, idź tam do Polaków pod lasem w Rudnikach, do Przybyszewskich, tam blisko lasu, bezpieczniej. I ja będę z tobą w kontakcie. No i ja tam poszedłem i tylko deptałem z miejsca na miejsce. Czekałem wieczoru, co będzie. Wreszcie wieczorem leci do mnie Jadzia, kuzynka moja od stryja. Rzuca się mnie na szyję. Mówi, uciekaj, bo wszystkie w Obórkach wymordowali. No, Boże, to ja nie wierzę.
Co ty mówisz za głupstwa? Jak to, wymordowali? Tak, wymordowali, uciekaj, bo ciebie złapią i też zabiją. Ja potem myślę, no Boże drogi, to rzeczywiście tak przychodzimy do głowy, bo z początku człowiek nie wierzy, ale myślę tak, Żydów wymordowali, dlaczego Polaków mogą nie wymordować? Więc może to nie, ale ciągle nie wierzyłem. Ale zmysł tak samozachowawczy kazał mi iść do lasu. Więc ja nic nie mówiąc ucałowałem tą Jadzie i prosto do lasu, a las 200 metrów czy 100 metrów dalej. I lasem szedłem. Jak tak szedłem w tym lesie, szedłem jak nieprzytomny, myślę, Boże, co się tam dzieje. Ubór tam na prawo, ja idę tutaj tak w lewo, na wschód. I wreszcie widzę bo to już noc się zrobiła, już ciemno, widzę z lasu, widzę światełko w domach. A to była polska kolonia. Ja do pierwszego domu, do Szczypkowskiej zachodzę, zostaję tylko panią Szczypkowską. Ona mnie nie poznaje, a taki zmieniony. Ja mówię, że Wawórka wszystkie wymordowali. To ona bierze mnie do głowy, czy ja nie mam gorączki. Mówi, coś ty oszalał? Mój kładź się tutaj, przyjdzie mąż zaraz, prześpisz się i jutro pójdziesz do domu. A ja mówię, ja nie mam czasu, ja muszę iść. Bo ja widzę, ja zaczynam, mówię, muszę pójść sprawdzić, czy to prawda. I noc przede mną jest. To wieczór się zaczął, ale wieczór jesienny, to wie pan, to wcześniej. Więc ona mnie napchała do kieszeni takiego mięsa. Do jednej kieszeni, do drugiej kieszeni chleba. I ja wyszedłem z domu i stanąłem, myślę, co ja mam robić. Myślę, pójdę najpierw do Neszeć. Neszeć jest najbliżej od Obórek. Kilometr las tylko dzielił. I przychodzę do pierwszego domu, a tam wesoło, tam młodzież, pełno młodych dzieci, takie chłopcy nawet, dziewczyny, tam wesoło, tak. Oni nic nie wiedzą. Przychodzę do kuchni, do gospodyni, bo mnie nic nie interesowało. Tam w pokoju widzę ten harmider, ja przychodzę do kuchni i tej matki pytam się, proszę pani, czy pani wie, co w Obórkach się stało? A co miało się stać? A ja mówię, że wszystkich mężczyzn, a to ja coś słyszała, że aresztowali, ale oni to ich puskać będą. Puszczą. Puskać będą, przecież co oni, tak, to nie martw się tym. Tak, żeby mnie pocieszyć. Nic nie wiedziała, że wszystkie wymordowali, bo to świeżutko było. I ja, myślę sobie, nic nie dałem się. Ona mnie coś dała do jedzenia tam, pamiętam, ja nie chciałem jeść, nie żegnać się z nikim, tylko idę na Obórki. Przez ten kilometr lasu przechodzę, dochodzę do pierwszego domu, do malieskiego Pietryka, pamiętam, patrzy się, cisza na Obórkach, ten dom, okien nie ma, powyjmowane ramy, stodoła otwarta, obora otwarta, ani jeden pies nie szczeka na Obórkach. Cisza. I naraz w środku Obórek tam była taka kubka domów, to znaczy olejarnia, Stryjenki dom, stodoła i obora. I tam w środku był taki plac. Na tym placu było ognisko. Bo widzę, jak gdyby luna taka, jakby tam gdzieś coś, i naraz strzelają takie ogniste, te kule poszły, zapalające. Ach, tam są szucmani. A oni tam pilnowali, po wymordowaniu Obórek, pilnowanie mienia jeszcze tego, bo nie wszystko było wywiezione. I ja wtedy dopiero zdałem sobie sprawę, że to może być niestety prawda. Postanawiam iść do Łódzka, do dużej aglomeracji ludzkiej, gdzie mnie nie znają. Bo tak mnie wszędzie, jak zobaczę z Obórek, to już śmierć. Tak? Byłem na statusie Żyda. Jak złapią, to nie tylko mnie zabiją, a jeszcze tą rodzinę, która mnie ukrywa. To do kogo ja pójdę? Nie pójdę do ciotki, do Krasnowoli, czy tam gdzieś do Makijek, do kuzynów mieliśmy. Nie pójdę, bo wszędzie mnie poznają. Więc trzeba przez tą noc wykorzystać na tą podróż przez ten las, przez te bagna i dostać się do Łódzka. Najpierw dostać się do Kiwerc. W Kiwercach miałem ciocię, a 10 kilometrów dalej to już Łódzk był. Stanąłem jeszcze naprzeciw swojego domu, jak odszedłem. Od południa to miałem jakieś niecałe 100 metrów od lasu. Dom mój, patrzyłem, widziałem sylwetkę swojego domu, tam dalej. Widzę, płonie ognisko, słyszę rozmowy. To tam szucmani byli. I proszę pana, tym szucmanom, kobiety te, które... Ja poszedłem, prawda,
A tym szucmanom kobiety te, które poszły, poniosły jeść tam i te wracając z powrotem, nic nie wiedzieli, co w Obórkach, bo przez las cały czas szli. Przyszli do swoich domów. Przyszli i nawet ci, co z Neszejcie, była jedna z Neszejcie, też z nimi przyszła, bo w nocy nie pójdzie sama do Neszejcie przez las. Szła, patrzą, że ognisko, to idę do ogniska. Do czego zainteresowało ich, czego ognisko? Przy ognisku jest kilku szucmanów. Pytać, a wy co? Wy Switki, a my z Obórok. A jak z Obórok, to dawajcie tutaj. I zaprowadzili ich do Rudnik i tam posadzili Ukraińca, Danilo. A tam stary, a już wiedzieli, że Obórki wymordowane, Rudniucy ci. I stary baćko tego Danyły, stary już taki, bardzo stary, wyszedł, te 5 kobiet siedzi, a to 2 szucmanów ich pilnuje. I mówi tak, a сегодня Obórki wy byli? Rozumiecie, panowie, że dzisiaj Obórki wybite. Te kobiety słuchają, własnym uszom nie wierzą. Płacz się zrobił, krzyk, całą noc przeplakali, przemodliły się, bo wiedziały, że na drugi dzień ich to samo czeka. I rzeczywiście na drugi ran przyjechał znowu samochód z szucmanami Niemców 2, bo to Niemcy strzelali. Ukraińcy tylko byli inspiratorami tego, organizatorami tego i osłoną, a 2 Niemców strzelało w tył głowy. Nie wiem, jak oni zabijali, bo kilka matek, na przykład Wandzia miała 3 dzieci, Marysia miała 2, tam Wikcia miała 3 dzieci. Jak te malutkie dzieci oni zabijali przy tych matkach? Kogo pierw? Bo to robili w stodole. W mieszkaniu zgromadzili wszystkich w jednym pokoju, a potem wyprowadzili na taki taras, na taką werandę. Tam rozbierać się kazali, tylko w bieliźnie. I pędzili na tym mrozie do stodoły. Na klepisku strzelał. Na klepisku słomy pełno było, żeby ta krew wciągała. A Niemiec siedział na krzesełku, na drugim krzesełku amunicja i tylko pach, pach, pach. I strzelał. I podobno taka ogromna rzeka krwi płynęła z tego toku, bo tam nie wsiąkła. I tam zostali zakopani. A kobiety na drugi dzień, w sobotę, przywieźli tam i tak jest tam 2 dołki. I jeszcze co jest ważne, że ten Henio, który ze mną nie poszedł do Stryja, tylko poszedł na Neszejś, poszedł z drugiej strony do Radeckich, bo Neszej taka była szeroka. Tam wiedzieli, co się stało na Obórkach. I on wiedział, że Obórki są wybite. I naraz w Rudnikach przychodzą szucmani na Neszejść. I stoją szucmani i on tam jest i patrzą się tak po wszystkim, no a ten z Witki. A ktoś tam mówi, on jest z Obórek, tam jakiś młody człowiek powiedział, nie wiedział, że na tego. A z Obórek, to dawaj do nas. To on już wiedział i przywiózł im do więzienia wiadomość, że już w Obórkach wszyscy wymordowani, a ci biedacy całą noc wiedzieli, że czekają na drugi dzień na śmierć. Pan sobie wyobraża, jakie to okrutne było. Skąd wiem to wszystko? Dlatego, że jednego wypuścili. Był Murawski, Tadeusz się nazywał, to był zięć Domalewskich. On przyszedł, w Klewaniu mieszkał z żoną. I żona, jak dowiedziała się, że on jest w Cumaniu, bo to szybko się rozeszło, to ona przyszła z papierami do tego komendanta, do tego Kiszki, pokazała, że on mieszka w Klewaniu, że on nie ma nic wspólnego z Obórkami. No i ten jej nic nie odpowiedział. Ona stała przy parkanie, jak ten samochód, kazali na samochód wchodzić, to ten najpierw spytał się, kto nie z Obórok? No to ten Morawski powiedział, ja nie, to idę. I on to wszystko, potem ja z nim się spotkałem, mówił, jaka to noc była. Jak mój brat chodził po tym więzieniu, mówił, ja za swego brata nie daruję, bo brat Stefcia starszy był bardzo pobity, tutaj miał okropne rany. I opowiadał, że wiedzieli, że na drugi dzień ich czeka śmierć.